Paweł II odprawił w Starym Sączu mszę świętą i kanonizował błogosławioną Kingę, węgierską księżniczkę z XIII wieku, która całe swoje życie poświęciła niesieniu pomocy potrzebującym. Starania o kanonizację błogosławionej Kingi trwały 300 lat. Jan Paweł II był witany w Starym Sączu owacyjnie. Tym bardziej, że rzecznik Stolicy Apostolskiej mówił rano, że papież czuje się dobrze, nie ma gorączki i nie musi już przyjmować lekarstw. W Starym Sączu Ojca Świętego witali też Węgrzy, rodacy świętej Kingi. Była ona córką króla Węgier Beli IV. Wydano ją za mąż za polskiego księcia krakowsko-sandomierskiego Bolesława, którego nakłoniła do złożenia wspólnych ślubów czystości. Podczas najazdu Tatarów oddała swój posag na odbudowę zniszczeń. Niosła pomoc chorym, sierotom, opiekowała się ubogimi kobietami. Po śmierci męża ufundowała w Starym Sączu klasztor klarysek, do którego wstąpiła. W homilii, którą zamiast Jana Pawła II odczytał kardynał Franciszek Macharski, papież pisał, jak teraz należy wykorzystywać przykład życia świętej Kingi, także w życiu małżeńskim. W żadnych okolicznościach wartość małżeństwa, tego nierozerwalnego związku miłości dwojga osób, nie może być poddawana w wątpliwość. Papież apelował do ludzi młodych, by nie wstydzili się pielęgnowania czystości. Do zachowania chrześcijańskiej świętości wzywał polityków, osoby prowadzące działalność gospodarczą, społeczną i prawodawczą. Niech i tu nie braknie ducha służby, uczciwości, prawdy, troski o dobro wspólne, nawet za cenę wielkodusznej rezygnacji ze swego, na wzór świętej księżnej tych ziem. Na zakończenie mszy świętej już sam papież powiedział, że ma nadzieję na szybki koniec wojny na Bałkanach. Wszystkich odpowiedzialnych za losy mieszkańców Bałkanów wzywam do zaprzestania działań, które niosą zniszczenie i cierpienie ludzi. Jan Paweł II pozdrowił też przybyłych do Starego Sącza Węgrów z ich prezydentem Arpadem Gönczem. Witał też Słowaków i ich premiera Mikulasza Dzurindę. Serdecznym pozdrawiam się obracam na was, drodzy południcy z Czeskiej Republiki. Niemal do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy papież przyjedzie do Starego Sącza. Po porannych badaniach lekarze zezwolili Ojcu Świętemu na wyjazd z Krakowa. Na przeszkodzie stanęła jedynie pogoda. Do Starego Sącza papież musiał jechać samochodem, zamiast lecieć helikopterem. 7 rano. Jeszcze nic nie wiadomo. Wszyscy czekają na decyzję, ale wszyscy też są dobrej myśli. Wierzymy, że przyjedzie. Specjalnie z Wiednia żeśmy na to przyjechali. Papież jest tak mocny, że przyjedzie i wyzdrowieje. Pół godziny później pierwszy nieoficjalny komunikat. Ojciec Święty przyjedzie. I wtedy w Starym Sączu przestało padać. Specjalnie dla papieża po raz pierwszy od 700 lat ze swojego klasztoru wyszły siostry klaryski. Musiały na to dostać pozwolenie biskupa. Ojciec Święty to jest chyba dla wszystkich z ludzi najbardziej kochany. Także specjalnie na spotkanie z Ojcem Świętym przyjechali m.in. prezydent Węgier i premier Czech. Był też przyjaciel prezydenta Węgier, szkolny kolega Ojca Świętego. Przypuszczaliśmy, że zajdzie wysoko, ale aż tak wysoko nie przypuszczaliśmy. Byli też, a może przede wszystkim górale. Zapowiadali, że będzie tak samo jak 2 lata temu w Zakopanem. Wszystko zaśpiewamy, to co my tam śpiewali. Jak będzie, jak to zagrą nam jest, bo mamy krótkie palce. Nie zabrakło też takich sytuacji. A teraz jeszcze powtórka z geografii.
Jesteśmy tu w Starym Sączu. Stąd wyruszamy ku Dzwonkówce, Wielki Raczy, na Prechybę. W Dzwonkówce, Wielki Radziejowej, na Prechybę. Dochodzimy do Wielki Racz. Wracamy na Prechybę i schodzimy albo zjeżdżamy na nartach, Prechyby do Szlachtowej i do Krośnienka. W Krościenku na Kopiej Górce jest centrum oazy. W Krościenku przekraczamy Dunajec, tu już płynie razem z Popradem w kierunku Sącza Nowego i Starego. Jesteśmy w Sączu z powrotem. Gdzie jak gdzie, ale tutaj Ojciec Święty musiał przyjechać, mówili pielgrzymi. Choć z dala od swoich ukochanych Tatr, swoim publicznym egzaminem z geografii, Ojciec Święty udowodnił, jak bardzo bliskie są mu również i te strony. Sądeczyzna wyraźnie pokazała, jak bardzo odwzajemnia to uczucie. Mariusz Rudnik, Wiadomości, Stary Sącz. Tak było w Starym Sączu, a teraz w Wadowicach trwa spotkanie Jana Pawła II z mieszkańcami jego rodzinnego miasta. Na wadowickim rynku jest Iwona Maruszak. Gdy tylko Ojciec Święty wjechał do rodzinnych Wadowic, od razu dało się odczuć, że serca ludzi czekających tutaj na niego biją mocniej niż gdziekolwiek indziej na świecie. Radość wadowiczan była tym większa, że zobaczyli Ojca Świętego znów w doskonałej kondycji. Bez żadnego trudu przeszedł drogę z kościoła do ołtarza. Jego głos znów brzmiał mocno i wyraziście, często żartował. Ojciec Święty sam przeczytał swoje przemówienie przygotowane na ten dzień. I nie ma żadnej wątpliwości, że było to najbardziej wzruszające i najbardziej osobiste przemówienie, jakie zostało wygłoszone na trasie całej pielgrzymki. Były tam przede wszystkim wspomnienia, pozdrowienia dla wszystkich bliskich z rodzinnej ziemi, wspomnienia rodzinnego domu i kościoła, w którym po raz pierwszy przystąpił do Komunii Świętej. 100 000 ludzi na wadowickim rynku bardzo często krzyczało: witaj w domu, jesteś u siebie. I krzyczało tak głośno, że właściwie miałam wrażenie, że trzęsą się tutaj szyby w kamieniczkach otaczających wadowicki ryneczek, a słowa jesteś u siebie, witaj w domu nabrały tutaj szczególnego, dosłownego sensu. A dom był tutaj, za moimi plecami, przy ulicy Kościelnej. A kiedy patrzyłem przez okno, widziałem na murze kościelnym zegar słoneczny i napis: czas ucieka, wieczność czeka. Niedaleko stąd został wybudowany dom samotnej matki. Znajdują tam schronienia, pomoc kobiety, które mimo ofiar i przeciwności pragną strzec daru swego macierzyństwa. Jestem wdzięczny za ten wielki dar waszej miłości do człowieka i troski o życie. Moja wdzięczność jest tym większa, że dom ten nosi imię mojej matki Emilii. Również w Wadowicach Jan Paweł II koronował obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy z miejscowej bazyliki. Przed tym obrazem modlił się jako mały chłopiec. Każde miasto ma swojego bohatera, ale takiego jak Wadowice nie ma nikt.
Już po raz trzeci wadowiczanie doczekali się na swojego najświetniejszego obywatela, bo dla nich Jan Paweł II to nie tylko papież Polak, to także papież wadowiczanin. Ojciec Święty pierwsze kroki skierował tu do kościoła, w którym został ochrzczony. Do tej chrzcielnicy rodzice przynieśli go, gdy miał 4 tygodnie.